Chcieliście, to macie. Wracają samochody używane na karoserię, ale wracają z 3 zmianami. Pierwsza zmiana jest taka, że pokazywali będziemy trochę inne samochody używane niż w ostatniej serii, bo będą one nowsze i będą alternatywą dla samochodów nowych. Druga zmiana jest taka, że będą to bardzo często, a w zasadzie zawsze samochody ze sprawdzonych miejsc. Nie z jakichś tam naszych znajomych, tylko realne auta do sprzedania z oficjalnych przedstawicielstw, importerów, można powiedzieć, takich jak na przykład Volkswagen Financial Services. Po prostu samochody ze sprawdzoną historią, takie jak ten Passat, którego dziś Wam pokażemy. A trzecia zmiana, niech przedstawi się sama. Dzień dobry Państwu, Piotr Adamczyk, tak zwany papież. Tak jest, znacie już papieża z poprzedniej serii, ale znacie tylko jego głos, teraz poznacie jego twarz i dowiecie się, co ma do powiedzenia na temat samochodów używanych, a ma naprawdę sporo. No więc zaczynamy! Samochodu do testu użyczył nam Volkswagen Financial Services Store, gdzie znajdziecie wyłącznie sprawdzone auta używane z certyfikatem i gwarancją. W ramach specjalnej jesiennej promocji do 14 października wybrane modele są przecenione nawet o kilkanaście tysięcy złotych. Kupując auto w tych dniach dostaniecie też bon o wartości 600 zł na paliwo, a wybierając leasing możecie liczyć na ubezpieczenie za 1 zł i pakiet przeglądów również za 1 zł. Jeżeli chcecie znać więcej szczegółów, zajrzyjcie do opisu odcinka i kliknijcie w link. Startujemy z B8. Twoim ulubionym samochodem podobno. Nie ulubionym, ale dobrym samochodem, wbrew pozorom, bo ten samochód bardzo ładnie się starzeje, prawda? Słuchaj, ja nie mogłem uwierzyć, jak doczytałem wczoraj w dokumentacji, że słuchajcie, projekt jest z 2014 roku. To auto ma Zgadza prawie się. 10 lat, 9 lat, tak jak tutaj stoi. Już skończono jego produkcję, bo wchodzi za chwilę B9, wyłącznie w wariancie, nie będzie już sedana i sedana nawet w tej budzie nie ma od zeszłego roku i zostaje tylko w wariancie. Natomiast ja uważam, że nadal wygląda po prostu elegancko. Jak ktoś lubi Passata, to te kanciaste kształty Wygląda świeżo. Co to jest świeżo? świeżo, nie zestarzał się. Lift mu bardzo dużo dał, bo ten samochód naprawdę wygląda świeżo. Wygląda jak ty w tej brudce. Ja w wiesz? brudce. Lata płyną, a ty w ogóle ciągle tak Wygląda samo młodo. dobrze, młodo i świeżo. Ale ty masz coś do powiedzenia na temat historii tego samochodu, słyszałem, jeżeli chodzi o auto roku. Tak, bo ten samochód w 2015 został samochodem roku. Ale to nie było jego pierwsze podejście. Na pierwszym miejscu został samochodem roku, bo miał kilka podejść wcześniej. Zaczynajmy od 89. B3 była na 3. miejscu, potem w 97 B5 też na 3. miejscu i B6 dopiero wskoczyła na 2. miejsce w 2006, kiedy zadebiutowała na rynku, aczkolwiek uważam, że nie był to dobry. A jak z B8 w takim razie sprawy się mają? Ja Ci powiem, jak się mają, jeżeli chodzi o uszkodzenia, bo auto ma 3 lata, nasze to jest z rocznika 2020, polizingowe po 36 miesiącach, ma 102 tysiące kilometrów przebiegu. I wiesz, czego nie znoszę w współczesnych samochodach? Miękkich lakierów. Zobacz, jak wygląda tutaj maska, jak ona jest wypiaskowana. Widać to wszystko po tym lakierze. Niestety nie będzie już lepiej. Dlatego przy kupnie nowego samochodu, to co bym sugerował, albo oklejenie folią PPF, albo położenie... Przynajmniej dobrej ceramiki. Wiesz, dlaczego kupowało się Passata zawsze? Szczególnie w wersji wariant? Dla bagażnika. To było najważniejsze w tych samochodach. 650 litrów W kombiaku. pojemności. To jest raz. 2 mega regularne kształty. To, co ja lubię, bo te walizki tutaj możesz w każdej konfiguracji wrzucić. Schowek tutaj, zobacz, jeszcze jest koło dojazdowe. To, czego dzisiaj... To jest Rzadkość. Rzadkość w dzisiejszych Rzadkość. autach. A zobacz, teraz coś Ci pokażę jeszcze. Patrz. Przepraszam. To się robi tak, ale jak chcesz go jeszcze powiększyć, to jeszcze robisz tak, jak dole, jak i bagażnik. To jest fajne, że tutaj cięgienko i składać się tylna kanapa, nie musisz tego robić, gdzieś tam sięgać. Roleta jest, działa po tylu latach i takim przebiegu, działa i fajnie się składa. O, i to w 2 punktach. Zdarzały się, że się psuły te napędy, mechanizmy samej rolety. Tak? A Tak. droga wymiana? Nie powiem, nie pamiętam. A sama naprawa skomplikowana? Trzeba to rozbierać Nic wszystko? nie rozbierasz, Nie, bo tu zdejmujesz klikasz tylko samą roletę. roletę, wymieniasz i tyle, nie? A, okej, dobra. Bo tutaj w tych mechanizmach się nic, rozumiem, nie psuło, tylko się w samej rolecie, tak? Same ściąganie, zamykanie. Dobra. A druga rzecz po bagażniku, dla której kupowało się Passata, to było to. Miejsce. No zobacz. A Miejsce. weź tam siąść z przodu Miejsce. i usiądź tak, żeby Ci było wygodnie. Jakbyś jechał do Chorwacji, papież. Inaczej, jakbyś jechał do Watykanu, papież, tak sobie usiądź. Czyli żeby Idziemy Ci do było Watykanu. bardzo wygodnie. Czekaj, ja sobie tylko oparcie troszeczkę położę. Możemy jechać. Nie jest Zobaczcie. wygodnie. Miejsca, ile tutaj mam z przodu.
cyk. W naszej wersji są roletki przeciwsłoneczne w bocznych drzwiach, Ty w swoich nie masz. Nie Są mam. kieszenie, jest tylko nawiew tutaj, nie ma trzeciej strefy klimatyzacji, chociaż chyba już była dostępna też w niektórych modelach. W bardzo ładnym stanie jest tutaj tapicerka, jak na 110 tysięcy Ja przebiegów. bym nie powiedział, że ten samochód ma 110 tysięcy przebiegów. Nie? Nie wygląda na ten przebieg. Szczególnie, że ta Alcantara w tych modelach lubiła się wycierać. Bardzo. Nie? To. I nie tylko Alcantara, miejscach. ale także takie miejsca na fotelu, które są tutaj Na przeszyciach, takie nie? przeszycia, wzmocnienia podczas siadania, zwłaszcza kiedy ktoś używa, znaczy nosi spodnie jeansowe, bardzo często się tutaj przeciera i to wygląda nieestetycznie i to widać już po takich przebiegach 100, 120, 150 tysięcy. Nie masz wrażenia, że w ostatnich latach coś złego podziało się z Volkswagenem, jeżeli chodzi o jakość wykonania i taką ergonomię? Zawsze był wyznacznikiem dla innych marek. Jeżeli właśnie chodzi o rozmieszczenie, rozplanowanie wszystkiego, o taką łatwość obsługi, to jedna rzecz, a druga o jakość wykonania. I tak jest dokładnie tu w Passacie. Mam wrażenie, że w nowych Volkswagenach już tak nie jest, nawet jak weźmiesz sobie nowego Golfa. Jest bardziej plastikowy. Tutaj deska jest mięciusieńka, można ją ugiąć. Boczki ładnie wykonane, zobacz, to nawet kieszenie tutaj na napoje są ułożone materiałem. Tak, dokładnie. A w niektórych już modelach już masz sam plastik. Sam plastik. Zobacz, nawet tutaj, nawet to jest miękkie. Ta część tutaj, gdzie najczęściej trzymasz kolano Trzymasz i uderzasz, nogę. jest mięciutka, żebyś sobie niczego nie zrobił. Tutaj jest twardszy plastik, ale jego No ale to faktura, już wiesz. ale jest solidny. Ale zobacz, sprawia to wrażenie nie tandetnego plastiku, tylko solidnego, na porządnej wtryskarce, z ładnej grubo. faktury tutaj. Nawet zobacz, nawet jak pukasz, to nie ma takiego tępego, pustego odgłosu. O tu, może dopiero z boku. Multimedia. Poczekaj, aż się załadują. Trochę mają. No. Ładuje profil użytkownika. Teraz wchodzi plansza 2 dni później. Ale to już są te multimedia tutaj, te bardziej chyba zaawansowane, nie? Bo on miał kilka tych systemów To multimedialnych. już jest chyba bogatsza wersja wyposażeniowa, jeżeli chodzi o multimedia w tym samochodzie. I generalnie mamy bogatszą wersję, bo nie dość, że są ogrzewane zydle, to mamy też ogrzewaną kierownicę, mamy systemy wsparcia łącznie z adaptacyjnym tempomatem, bo widzę, ma do tego przyciski. No, elektryczna klapa. Elektryczna klapa bagażnika, A to są roletki w tylnych To drzwiach. są rzeczy, które są za dopłatą. Zawsze były za dopłatą. Tak, tak, nie? tak. Dobra, wiesz, o czym teraz chcę porozmawiać, bo i to mnie najbardziej interesuje i tu Ty będziesz miał najwięcej do powiedzenia, bo przechodzimy do tego, co jest pod maską. Pod maską. Prawdopodobnie najbardziej znany silnik w tej części świata. No bo w Stanach może mniej, czy tam w Azji, ale w Europie 2.0 TDI to jednostka kultowa. No i jedna z najpopularniejszych w grupie Volkswagena. No w zasadzie, no nie w zasadzie, w każdej marce Volkswagena, w grupie Volkswagena użytkowana, natomiast zawsze robiona w różnych odmianach mocy. Tutaj Zgadza mamy się. 190 koni mechanicznych połączone ze skrzynią DSG, natomiast występował w odmianie 120 koni, 150 koni, a nawet w odmianie biturbo 240 koni mechanicznych. Benzyniaki, jakie to były dostępne? 1.4 TSI, 1.5 1.5. TSI, 1.8 TSI i 2.0 TSI. Który z tych motorów polecasz, którego nie polecasz jako ekspert? Jeżeli chodzi o diesla, to myślę, że bym tutaj polecił ten silnik, który właśnie mamy tutaj w prezentowanym modelu, czyli tutaj 2-litrowego diesla 190-konnego. Tego 2.0 PTD jednak bym sobie chyba odpuścił. A czemu? Dosyć awaryjny. 2 turbiny. Jakoś tak to nie widzę tego za bardzo. Psują się te samochody. Okej, a te psują się? Te się nie 190 psują. koni? Mają, wiadomo jak to, każdy samochód ma jakieś swoje bolączki, tak? Natomiast... Jakie to bolączki? Słuchaj, potrafią się spalić świece żarowe i to przy takich przebiegach dziwnych, bo nawet 100 tysięcy miałem przypadki takie, że taka świeca się mogła upalić. Okej. Drogi wtedy, droga naprawa wtedy? Około 150-200 zł z diagnostyką takiej świecy. Jednej, tak? Tak, jednej świecy i zazwyczaj pada jedna. Co tutaj jeszcze czasami potrafi strzelić? Pompa wody. Volkswagen zmienił sobie w tej trzeciej technologii diesla z Common Railem napęd pompy wody. To jest pompa z tak zwaną przesłoną i ta przesłona potrafi się czasami przyciąć. Nie mamy chłodzenia, wywala nam kontrolkę, jeżeli chodzi o układ chłodzenia. No i potrafi się samochód To przegrzać. wtedy tak? droga naprawa? Koszt wymiany takiego rozrządu w ASO to jest około 1700 zł, i mówimy o częściach, Plus robocizna. a plus robocizna, robocza godzina to jest 420 brutto. A ile w za takim godzinę. razie robocizna generalnie Myślę, trwa, że to jest około 3-3,5 godziny. żeby zrobić cały Tak, rozrząd, czyli jakieś tam Bardzo skomplikowane? 1200-1500 zł myślę, że powinna kosztować. A jeżeli chodzi o samą skrzynię biegów, bo DSG też miało kiedyś pewne swoje wady. Czy te wady zostały usunięte?
zostały usunięte te wady, tak jakby na początku były w tych pierwszych modelach, tak właśnie Passata B6 i on tą złą sławę dostał między innymi też przez te skrzynie, bo one się dosyć często psuły, elektronika, same sprzęgła. Tutaj już to wszystko zostało dobrze poprawione, mechatronika, sama elektronika skrzyni biegów już się tutaj nie psuje, tak jak się psuła wcześniej. Sprzęgła też już rzadziej, to tylko wszystko uważam, że od stylu jazdy kierowcy, czy tam ciągamy przyczepę jakąś, czy nie. Koła dwumasowe, no to jeszcze czasami potrafi tutaj... Zdarza się, tak? Ale to w skrzyniach manualnych, jak rozumiem. W skrzyniach manualnych, bo do skrzyni DSG też mamy koło dwumasowe, No. rzadziej się wymienia, ale koszt wymiany to już jest ładnych parę tysięcy, bo to jest około 4,5 tysiąca złotych sama część, jeżeli chodzi o koło dwumasowe. Dobrze, generalnie czy drogi jest przegląd, serwis, takie bieżące dbanie o te motory 2.0 TDI? Nie, to są bardzo tanie rzeczy, dlatego że tak jak mówiłem, to są silniki, które występują praktycznie w każdej gamie grupy volkswagenowskiej. Czy to będzie Skoda, czy to będzie Seat, czy to będzie Audi, te same mamy silniki, te same mamy zawieszenia, te same mamy skrzynie, więc części są naprawdę kompatybilne i one są wszędzie dostępne. Czyli tak eksploatacja nie powinna być nie droga, są taka drogie, bieżąca. nie są drogie. A mechanicznie, technicznie, czym się różnią silniki 150 i 190 koni? Jedynie tutaj mógłbym powiedzieć, że to są jakieś wtryskiwacze, turbina, ewentualnie oprogramowanie sterownika silnika. Tego mi brakuje w tym samochodzie. Czego? To był zegarek. Zegarek był, no właśnie, Tak. ale kiedy to zmieniliśmy? W wersji poliftowej. Tak? Tak. Wywalili zegarek? Tak, wywalili zegarek, a uważam, że to był taki fajny akcent. Pojawił się w Passacie B7, w pierwszej B8 i to taka fajna... Tak, nawiązanie do Faetona. Tak, No, a tam jak się odpaliło, to wiesz... no wyjeżdżał, nie? Na górę? Na górę. No jedziemy na ekspresówkę, bo sprawdzimy tak. Osiągi, czy nadal trzyma 0-100, takie jak miał fabrycznie. A ile miał fabrycznie? Chyba 7,5 czy 7,7? 7,7 w DSG, 7,9 w wersji z manualną skrzynią biegów. No, sprawdzimy sobie, jak ten silniczek diesla, te klekoty przy wyższych prędkościach hałasują. Bo tutaj mamy tą DSG 7-biegową już, nie? 7-biegową, mokrą. Na mokrym sprzęgle. Na mokrym sprzęgle, na dwusprzęgłowym, tak, mokrym sprzęgle. Obsługową jak najbardziej, co 60 tysięcy wymieniamy olej z skrzyni. Skomplikowana ta wymiana? Nie, to nie jest skomplikowana wymiana, to jest czas około 2 godzin, z tym, że jest procedura serwisowa, auto musi zostać, temperatura musi być odpowiednia, między 35-45 stopni Celsjusza. Czyli nie tak, że przyjeżdżasz, wymieniasz, Nie, wyjeżdżasz, tak? nie, trzeba auto zostawić, żeby spełniło procedurę wymiany według serwisu. No, koszt? Wchodzi mniej więcej na wymianę około 6 litrów Oleju? oleju, Skrzyni? tak, do skrzyni biegów. Dużo. Około 120 zł za litr i dodatkowo filterek chyba tam gdzieś koło 100. Plus robocza plus godzina, tak? robocza godzina, tak jak mówiłem wcześniej, Czyli to jest to- 420 zł robocza godzina w To w serwisie. ASO. To zawieszenie w polskich warunkach 150-200 przejedzie bez większych problemów? Myślę, że tak. Tak? Myślę, że Nie tak. powinno być. A jeżeli przyjdzie co do wymiany na przykład wahaczy albo jakichś elementów w tym zawieszeniu, drogie są to imprezy? Nie są drogie imprezy, dlatego że wahacz wymieniasz w ostateczności. Tuleje są normalnie wymienne, stworzeń jest wymienny, można go normalnie przekręcić, także wahacz wymieniasz w momencie takim, kiedy no to już po dużych przebiegach, kiedy pewnie otwór, w który wciskasz tuleję, Tuleje będzie wyrobione. po prostu będzie wyrobiony, będzie sobie tuleja po prostu wypadała, ewentualnie jakieś uszkodzenie mechaniczne, nie wiem, jakiś tam krawężnik czy coś, to wtedy wymieniasz wahacz, bo tak to normalnie wszystkie elementy są wymienne. No ale jak tak przyspieszysz, to już dynamicznie to zaburzysz mu spalanie, no. 11,4. Tyle nie palą diesle volkswagenowskie. Nie no, one palą mniej więcej 4,5 do 5 litrów w cyklu mieszanym. Myślę, że w trasie możemy zejść około 4 litrów. Ale mówisz o wyniku realnym, czy mówisz o wyniku podawanym przez producenta? Mówię o wyniku realnym. Nie wydaje mi się, żeby było aż tak dobrze. Przy 120 spodziewam się wyniku na poziomie 6 litrów, jako doświadczony dziennikarz motoryzacyjny. Nie zgodzę się z Tobą. No to zobaczymy. Jedź. Jak człowiek, a nie 90 na... No, jadę sobie 120 i... Zobacz, przejeżdżamy przez łączenie asfaltu i tego w ogóle zawieszenia nie słychać, nie? Bardzo fajnie wybiera te zawieszenie. No zawsze to lubiłem w grupie Volkswagena, że te zawieszenia to był taki... Nie były za miękkie, nie były za twarde nigdy. Przynajmniej te nieadaptacyjne. To był taki dobry kompromis pomiędzy prowadzeniem przy wyższej prędkości, a pomiędzy takim względnym komfortem. 5,1 to jest nasza średnia z jazdy 110-120. Którego polecasz, bo o dieslu mówiliśmy. Najfajniejszy i najbardziej optymalny silnik do tego samochodu to jest ten 2.0 TDI 190 koni. Jak rozumiem 150 koni, jak ktoś nie ma zapędów bardziej sportowych,
też będzie wystarczający. A który z benzyniaków polecasz? 1.4, 1.5, 1.8, 2.0. Trochę ich było i były też w różnych odmianach mocy. Były różne odmiany mocy. Ja bym polecił chyba albo 1.8, albo 2.0. Generalnie te silniki się między sobą dużo nie różnią się pojemnością, natomiast no i mocą, tak? Natomiast konstrukcyjnie to jest ten sam silnik. I konstrukcyjnie ten silnik jest bardziej udany niż te 1.4, 1.5? Tak. Znaczy mniej awaryjny, no ja bym tutaj 1.4, 1.5 nie wybierał. Mamy te 1.4, 1.5 silniki są na pasku, tutaj mamy łańcuch 1.8, 2.0. Te też łańcuchy są już poprawione, już to w grupie Volkswagena też już się zmienia. Już nie są tak awaryjne jak były kiedyś te łańcuchy. No a wiadomo, no do 2 litry, 200 parę koni, no już przy tej budzie fajnie to jedzie, nie? Okay. Dobrze się czuć w samochodzie bezpiecznie, czyli w momencie takim, kiedy chcesz kogoś wyprzedzić, no to masz ten zapas mocy pod pedałem gazu, prawda? A w takim 1.4 czy 1.5, no 150 konia, tak? Może tak być troszeczkę ciężko. Ready, daj mu wpalnik z procedurą startu. O, widziałeś program Launch Control ma? O, stary. No nie ma fabrycznego czasu, ale zapiszczały opony. Słyszałeś, jak przy takich wyższych prędkościach troszeczkę podszarpywała skrzynia, tak. Ale też było słychać silnik, taki troszeczkę mocniejszy klekot. Nie wiem, czy to zwróciłeś na to uwagę. Ale moim zdaniem on nie ma tutaj żadnego aktywnego głośnika, który by to takie myślę, że nie. sportowe. Taki... Natomiast wynik nie jest spektakularny, jest dobry, ale jest daleki od tych 7 i 7. Ale jest nas 3. 3 chłopa jest rzeczywiście. 8,47, powinniśmy mieć 7,7, więc 8,5 sekundy całkiem nieźle. To myślę, że jak 4-osobowa rodzina jedzie na wakacje z zapakowanym bagażnikiem, to masz koło 9 sekund do setki. Dźwięk tego diesla mnie irytuje przy takim mocniejszym przyspieszaniu. Ja nie lubię tego, co? No nie lubię. Słaby jest nadal taki... Nadal masz tutaj tę komorę silnika, tak... on jest taki szorstki. Jest taki mocno mechaniczny i to jest domena Volkswagena, bo na przykład 2-litrówki w BMW pracują bardziej aksamitnie. No ja już nie mówię o tym, że 6-cylindrowe silniki diesla w ogóle ślicznie chodzą. Już w zasadzie tam trudno jest odróżnić benzynę od czy V-ka diesla, na przykład. Tak, natomiast niestety te 4-cylindrowe słyszysz ten charakterystyczny klekot. Niemniej odwdzięcza się to naprawdę mega niskim spalaniem. I tutaj pytanie. Bo ludzie czasami kupują na przykład wersję 150-konną, bo będą myśleli, że ona mniej będzie paliła niż 190 koni. Czy tak jest w tych silnikach? No nie do końca. Wiesz, słabsza wersja silnikowa powoduje to, że w momencie takim, kiedy z tym samochodem jedziesz, no mocniej depczesz ten pedał gazu, nie? Czyli jak mocniej depczesz, ten samochód więcej zaczyna palić, prawda? Okej. Czyli lepiej kupić delikatniej się obchodzić z pedałem gazu. Delikatniej się obchodzić, albo ewentualnie, tak jak już wspominałem, zrobić tutaj wirusa, który tutaj troszeczkę poprawi tą ekonomię jazdy, zwiększy troszeczkę moc, bo tu nie chodzi zawsze nam o moc, tylko o moment obrotowy, żebyśmy mieli w większym zakresie możliwość korzystania z tego momentu obrotowego. A to warto chipy robić w tych autach? Prywatnie kiedyś miałem Passata, poprzedni model, zchipowany. B7, tak? B7 140-konną, zchipowana była na prawie 200, 400 momentu obrotowego i tym samochodem naprawdę bardzo się przyjemnie jeździło i myślę, że... Jeszcze ona była na pompowtryskiwaczach. Nie. Pompowtryskiwacz Volkswagen wyszedł z pompowtryskiwaczy w 2008 roku. Poliftowa wersja Passata B6 miała już Common Raila. Okej. Ceny. Ten nasz egzemplarz 130 000 złotych. Tak jak mówiliśmy, uważam, że to jest dobra relacja jakości do ceny. Mamy samochód segmentu D, bardzo dobrze wyposażony, z fajnym dieslem, tak jak powiedziałeś, 100 000 km, nie odcisnęło na nim żadnego poważniejszego piętna. Przejedzie jeszcze 300 czy 400 bez najmniejszego problemu. Dojedzie do tego przebiegu. Koszty eksploatacji też niewysokie, począwszy od zużycia paliwa, które jest bardzo skromne w tym wypadku, a skończywszy na częściach, które są niedrogie, bo jest ich dużo, bo są zamienniki, a nawet te, które są dobrej jakości, nie są drogie, bo są stosowane w całej grupie Volkswagena. W silniku generalnie niewiele się jest w stanie zepsuć, a nawet jak taka świeca żarowa, jak mówiłeś, siądzie, to jest to szybka wymiana i kosztuje
kosztuje 100 parę złotych, nawet taka pompa wody, gdyby coś się stało, to też rozumiem, że nie są to spektakularne koszty. Nie, i to też się nie dzieje często, także to na tą wymianę tego rozrządu po prostu Przeglądy. trzeba się przyszykować, że kiedyś ona po prostu będzie, tak? Ale czy to ma się 15 stać? tysięcy warto wymieniać olej w skrzyni biegów co 60 Co tysięcy. 60 000. I to będzie trochę droższa impreza, bo pewnie około Myśl- 1000-1500 zł będzie to Plus minus. kosztowało, nawet poza ASO. Nie? Bo to jest... Znaczy poza ASO na pewno robocizna będzie mniejsza, nie będzie to pewnie kosztować 420 brutto, tak jak w ASO, natomiast no, jeżeli to jest dobry, porządny warsztat, ja bym tutaj używał jednak olejów oryginalnych do skrzyni, bo to jednak Okej. producent. Wymieniamy to tak rzadko, bo wymieniamy to raz na 60 000, czy w innych warto modelach, stosować oryginał. że warto kupić ten oryginał, bo to naprawdę nie zrobi nam wielkiej różnicy, a możemy sobie popsuć. Więc reasumując, jeżeli mamy do wydania około 100-150 tysięcy złotych na kombiaka segmentu D, który będzie oszczędny i bardzo naszej kieszeni nie spustoszy, jeżeli chodzi o eksploatację, to jest to bardzo dobry wybór. Tak czy nie? Bardzo dobry wybór. No i dlatego Passat cieszy się taką popularnością w Polsce. A jakbyśmy my subiektywnie mieli mu wystawić ocenę od 1 do 10, bo ja już wiem, ile mu wystawię. Ja też wiem. No to ile? Ja bym mu wystawił jakieś 8,5, 9. O, tak myślę. Ja powiem Ci, że 8 bym mu wystawił, gdyby miał 1.8 albo 2.0 w benzynie. Jako że to jest diesel, to za sam dźwięk daje mu 7. Daje mu naprawdę... Jestem zaskoczony tym, jak on dobrze zniósł te 100 tysięcy i 3 lata, jeżeli chodzi przede wszystkim o wnętrze, ale to jest też kwestia tego, że dbał o niego właściciel. Jestem w szoku tym, że mimo, że to jest konstrukcja z 2014 roku, to w zasadzie niczym nie odstaje od współczesnych samochodów, jeżeli chodzi o to, jak jeździ, o to, jak skręca, o multimedia, jakie tutaj są i generalnie wszystkie te rozwiązania. Wygląda nadal świeżo. Podsumowując, Ty 8,5, ja 7, to średnia 7,75 dla Passata.